Cześć! Dziś opowiem Wam o tym, jak myć okna i elewacje z wykorzystaniem technologii WaterFed. Zacznijmy od tego, co składa się na kompletny system do mycia okien. Jest to urządzenie do demineralizacji, w tym przypadku system Reos One, kij z włókna węglowego wraz ze szczotką. Do połączenia całości wykorzystujemy węże. Aby osiągnąć idealny efekt mycia, kluczowe są dwie kwestie. Pierwszą z nich jest to, aby woda była idealnie zdemineralizowana, czyli nie posiadała żadnych składników mineralnych w sobie. Drugą z nich jest dokładne usunięcie brudu z okien i wszelkich zakamarków. Okno musi zostać idealnie wyczyszczone, a na koniec spłukane wodą, która jest zdemineralizowana. System, z którego korzystamy, filtruje wodę na bieżąco podczas pracy. Po podpięciu węży rozpoczynamy mycie. Do umycia mamy trzykondygnacyjny fragment elewacji zakończony balustradą. Najpierw rozkładamy kija, opierając szczotkę o ścianę. Warto zachować bezpieczną odległość od krawędzi budynku, aby kij nie spadł nam na ziemię. Myjąc WaterFedem zawsze robimy to poziomymi pasami. Nigdy pionowymi. Za moment wyjaśnię Wam dlaczego. Kij teleskopowy ustawiamy pod kątem 30-40 stopni względem ściany. Zawsze zaczynamy od najwyższych elementów. W pierwszej kolejności czyścimy krawędź balustrady wraz z uszczelką. Poziomymi ruchami przesuwamy się w prawo, zwracając uwagę, aby każde miejsce przejechać szczotką 3 do 5 razy. Po szczotkowaniu każdego elementu należy spłukać go strumieniem wody. Gdy dojdziemy do końca czyszczonego pasa, wracamy na początek, czyli w moim przypadku całkowicie do lewej strony. Najczęściej popełnianym błędem jest mycie od lewej do prawej i następnie mycie niższego pasa od prawej do lewej. Przy prawidłowej metodzie korzystamy z tego, że myty element zdąży przeschnąć i z ewentualnych zakamarków nie wyleci nam brud na czystą szybę. Może to się stać, jeśli myjemy jedną szybę pod drugą. Przy myciu kolejnego elementu staramy się nie najeżdżać szczotką na umyty już wcześniej element. Dzięki temu unikniemy wycieków, np. spod uszkodzonej uszczelki czy rantu okna. Przy myciu szyby wykonujemy jednostajne, pionowe i poziome ruchy, czyszcząc dokładnie każdy element. Ruchy kijem staramy się wykonywać poprzez podchodzenie i odchodzenie od elewacji. Oszczędzi nam to trochę energii przedramion. Pilnujemy, aby szczotka nie skakała nam po szybie. Przy wysokich elementach ruchy nie mogą być szybkie i gwałtowne. Pamiętamy o wielokrotnych ruchach we wszystkich zakamarkach i narożnikach. Im bardziej złożona jest elewacja, tym więcej czasu potrzeba na umycie 1 m2. Podczas mycia stosujemy masę trików i patentów. Do usunięcia trudniejszych zabrudzeń możemy zamocować pad z brązowej wełny. Usuniemy nim bez problemu ptasie odchody czy inne trudniejsze zabrudzenia. Do mycia nad wystającymi elementami, takimi jak parapet czy rurka, przyda nam się dłuższy przegub kątowy. Aby dokładnie umyć dużą płaską powierzchnię, możemy podpiąć adapter dodający jeszcze jedno zakrzywienie. Do mycia niższych elementów możemy odłożyć część sekcji kija, aby oszczędzić energię. Pamiętaj, aby założyć gumową końcówkę zabezpieczającą na koniec ostatniej sekcji.
Do mycia przeszkleń na parterze przyda Ci się ruchoma głowica szczotki. Przy wysokich przeszkleniach do spłukiwania możemy użyć górnej listwy z dyszami. Dzięki niej nie musimy odrywać kija od ściany.